Witam Was, moi drodzy. Ze względu na to, że dostajemy coraz więcej pytań, jak chronić się przed różnymi rodzajami promieniowania, które występują teraz w naszym obecnym świecie. I niestety, ale z miesiąca na miesiąc mogę śmiało powiedzieć, że sytuacja się pogarsza, ponieważ dochodzi nam coraz to więcej urządzeń. My staramy się Wam pokazywać różnego rodzaju metody, z których my korzystamy, które są to metody sprawdzone. Jak wiecie, powstało już wiele różnych filmów w tym temacie. Dzisiaj chciałem Wam przypomnieć jedną bardzo prostą rzecz. Jest to mata, specjalna mata, która po prostu blokuje wszelkiego rodzaju promieniowanie, którą już też kiedyś Wam pokazywaliśmy. My tą matę też ze sobą wozimy, ponieważ my korzystamy z różnych metod chronienia się przed tym całym promieniowaniem. Ponieważ dochodzą nam routery, coraz to więcej, praktycznie w każdym mieszkaniu jest 1-2 routery Wi-Fi. Następnie mamy przeróżną ilość nadajników, również które są GSM budowane. Coraz to więcej ich dochodzi, są na blokach, na kościołach, co Wam też już pokazywaliśmy. Praktycznie wszędzie, nawet na szpitalach są montowane i wymóg, no niby według pacjentów, że jeżeli są w szpitalu, to chcą mieć oczywiście Wi-Fi, żeby mogli klikać sobie w telefonie, kiedy tam spędzają czas, co również jest według mnie katastrofalne w skutkach, ponieważ szpital jest miejscem, w którym człowiek się ma regenerować i ma zdrowieć i w tym nie powinno mu przeszkadzać nic innego. My posiadamy taką matę, jedną mamy, ponieważ my mamy takie zasłony, jak wchodzimy do łóżka, ponieważ tu jest za nami łóżko, gdzie tutaj teraz jestem, tutaj śpimy, z tej strony jest to zabudowane deskami, z drugiej strony są zasłony. Mamy powieszone właśnie takie maty jako te zasłony, tutaj też na tej ścianie, całe dookoła, które po prostu blokują nam to promieniowanie już do środka. Drugą taką matę mamy po prostu włożoną w kołdrę, czyli jak macie kołdrę, dajemy na tą kołdrę taką matę, a następnie ubieramy poszewkę, którą każdy przecież w domu ma. I po prostu pod tym też śpimy, pod tą matą. Maty te są stworzone przez polskiego naukowca, który mocno tutaj właśnie dołożył wszelkich starań, żeby stworzyć produkt, który całkowicie wyeliminuje te szkodliwe promieniowanie. Opatentował to w 20 krajach. Bardzo wiele krajów, szczególnie Szwecja, z tego co wiem, rozchwytuje jego produkty. Tam ludzie są bardziej świadomi, jeżeli chodzi właśnie o te promieniowanie. Więc bardzo dużo tych mat sprzedaje właśnie w Szwecji. Oraz różnych innych produktów, które posiada. Mata ta posiada dwa mechanizmy ekranowania promieniowania. Pierwszy z nich to ekranuje wszelkie pole radiowe i pole elektromagnetyczne. Na jakiej zasadzie to robi? Tutaj w tej tkaninie są specjalne druciki inox, które są wbudowane. My ich tak gołym okiem tutaj nie widzimy, ponieważ dla nas to wygląda jak zwykła tkanina, ale takie druciki tutaj są. Te druciki bardzo dobrze odbijają właśnie to promieniowanie, dzięki temu nie jest w stanie ono przeniknąć przez tą matę. Natomiast drugi mechanizm, który ta mata posiada, polega na tym, że woda, która jest tutaj uwięziona w tych strukturach porowatych, które się tutaj znajdują i w tych kanalikach, ponieważ tu są takie właśnie wody uwięzione w tym, skutecznie tutaj ekranuje przez absorpcję zmienne pole elektryczne, które pochodzi na przykład z instalacji elektrycznych, które przecież wszyscy w domach mamy. Każdy z nas ma jakieś kable, macie gniazdka, macie lampy, niekiedy mamy jakieś kable, które nawet i pod łóżkiem idą, kable, które mamy ukryte w podłogach, ogrzewanie podłogowe na przykład. To wszystko są kable, które są kable antenowe, to wszystko promieniuje. Wystarczy sobie wziąć miernik, przyłożyć, sprawdzić, jakie macie mocne promieniowanie. Także to nie tylko i wyłącznie Wi-Fi, telefony, anteny i tak dalej, ale również instalacja elektryczna, która niestety również tutaj promieniuje. Problem pogarsza się wtedy, kiedy mamy licznik typu smart, o którym Wam mówiłem, te elektryczne liczniki na to. Ponieważ to nie dość, że mamy promieniowanie, które jest z prądu, z tego, to tak jak pokazywałem Wam w tym filmie wtedy, ta fala tego promieniowania jest całkowicie zakłócona. Ona jest cała taka chaotyczna, z takimi wykresami przeróżnymi,
co sprawia, że przez ten licznik, kiedy ten prąd przechodzi, cała nasza sieć elektryczna staje się anteną w całym domu. To jest jedna wielka antena, która cały czas nadaje ten sygnał, który idzie z tego licznika. To jest kilka tysięcy mikro takich małych sekund, które wychodzą w ciągu minuty, godziny. Cały czas to naparza. To nie jest, że on tam sobie wyśle tylko raz na 15 minut, tylko to jest co chwilkę są sygnały. To wam robiłem specjalny film o tych licznikach typu smart, jakie to jest dziadostwo, ile mają procesów już w USA zakładane, właśnie takie instytucje, które te liczniki zakładają przez ludzi, którzy niestety mają masę problemów właśnie przez to teraz, że to jest. Dzięki właśnie tej absorpcji, która tutaj jest w tej macie, tych kanalików z tą wodą, mata ta nie wymaga uziemienia, ponieważ większość przeróżnych mat, które były na rynku, musiały zostać uziemione. Natomiast ta mata sama potrafi się rozładować, a energią, którą się rozładowuje, po prostu niszczy wszelkiego rodzaju bakterie, jakieś tam różne inne patogeny, tego typu rzeczy, takie szkodliwe rzeczy, które się na niej osiadają. Czyli załóżmy macie w kołdrze, wiadomo, że mogą się osiadać tam jakieś bakterie, jak zaczniemy się pocić, z nas też wychodzą tego typu rzeczy różne z potem bardzo często i kiedy one osiądą sobie na tej macie, to dzięki temu, że ona się później rozładowuje jak gdyby z tego pola elektrycznego, które pozbierało ten ładunek elektryczny, to tym samym po prostu niszczy wszystkie patogeny, bakterie i tak dalej, które tutaj osiadają na tej macie. Czyli jak gdyby ona się sama dezynfekuje w tym momencie. Tak jak wam mówiłem, te maty my mamy właśnie pod kołdrą, mamy kotarę z nich, jedną tą zawsze wozimy ze sobą, mamy w plecaku jak gdzieś wyjeżdżamy, bo też często sobie gdzieś tam wkładamy wtedy na kołdrę, chyba że nie mamy czasu, to nawet kładziemy na to i wiemy, że tylko jedną noc będziemy gdzieś spali, to kładziemy na kołdrę i po prostu tym się tak przykrywamy jak śpimy, także ta jest zawsze z nami w drodze. Wstawię wam tutaj teraz jeszcze filmik, który robiliśmy testem też z miernikiem, na przykład pod kablami elektrycznymi, to sobie będziecie mogli teraz zobaczyć ten film i zaraz po tym filmie wstawię wam jeszcze bardzo dokładne takie info całkowite na temat tej maty. Jeżeli was to interesuje, możecie to sobie zobaczyć. Tak jak mówię, to jest polski produkt polskiego naukowca, nie jest to made in China, co dzisiaj już wszystko jest, tylko to jest tutaj nasze rodzime, nasz rodzinny wynalazca to po prostu stworzył i sam to opatentował. To jest jego wynalazek, który tutaj mamy do niego mocne zaufanie, bo zresztą testowaliśmy to nieraz. Kilka filmów mieliśmy zrobione i z routerami, i z telefonami, ze wszystkim, gdzie miernikiem wam pokazywałem, jak to działa. Tutaj macie część tego. Jeżeli was to interesuje, to będziecie mieli oczywiście numer telefonu do sklepu, który to sprzedaje, czy też linka do tej maty i do całej kategorii, bo są różne rozmiary i tak dalej też tych mat. To będziecie mieli wszystko w opisie tego filmu. Prawy dziubek tutaj sobie kliknąć pod filmem, rozwinie wam się opis, tam wszystko znajdziecie. Ja tutaj już uciekam, wstawiam wam teraz film z testów i później jeszcze będziecie mieli taki grubszy film na temat wyjaśnienia działania tej maty. Taki mały prąd, który tutaj przechodzi u góry, teraz słabo widać, tam taki maszt jest, w każdym razie jest za mną i tutaj prąd po tym przywołuje. Przyjechaliśmy po to, żeby tutaj zmierzyć, jak tu wygląda promieniowanie od kabli elektryczne dzisiaj i jak sprawdzi się na to nasza mata. Dobra, tutaj mamy nasz kable i odpalamy miernik. Już kwiczy, jak widać. I patrzcie. Dochodzi prawie do końca skali pod tymi kablami. Weźmiemy zaraz matę, tylko trzeba ją rozwinąć. Zero. Dobra, weź matę z powrotem. Już idzie do góry. I kwiczy dalej. Dobra, daj jeszcze raz. Żeby to było, że to nie jest przypadek. Teraz miernik lepiej. 0. Dobra, cofnij z powrotem. I jeszcze raz dawaj.
i 0. Widzicie, jaka jest różnica? To wszystko widać tutaj, jak pochłania pole elektryczne ta mata. I tak jak mówię, ona nie jest uziemiona, nie jest nic i działa po prostu idealnie. Tutaj pod samymi kablami, jak widzicie, jak macie takie kable pod domem czy coś takiego, to taka mata również Was bardzo dobrze chroni tutaj przed polem elektrycznym, bo pochłania je całkowicie, czyli bez uziemienia, nie trzeba się bawić w jakieś gniazdka, w nic tego, tylko po prostu idealnie tutaj pomaga, bo często w miastach są właśnie te kable, które idą nawet i po domach i to są jeszcze grubsze, bo to jeszcze nie jest aż taki super gruby kabel, to są tylko 3 linie. Pomyślcie teraz, co będzie pod tymi, gdzie jest pełno tych takich, gdzie jest kilka linii. Jakie tam jest promieniowanie pod tym. Tutaj już dużo nie brakuje do końca skali. I wtedy może być naprawdę ciekawie z tym wszystkim. Tutaj mamy transformator w poblisku. Jak widzicie, też ostro daje czadu. Dobra, zasłaniamy. 0. Dobra, zasłoń jeszcze raz. Ups. 0. Także jest różnica. Także jak macie takie transformatory koło domu, to też jest opcja, żeby ewentualnie się zabezpieczyć, bo to też daje problem. To jak widzicie, w środku pola prawie nie ma nic. To jest minimalne ilości, no ale tutaj jak widać okiem dookoła, tutaj nie ma praktycznie nic i promieniowania też mało co jest. Te wyskoki takie, które tutaj czasami się pojawiają, to są chyba od mojego telefonu, które tutaj teraz są, że pewnie szuka sygnału albo coś. Ale tak to jest cisza, spokój tutaj. Nie ma nic, minimalna ilość. I tak powinno być w sumie wszędzie. Przygotowałem się tym razem w porządny miernik, naprawdę porządny już miernik, żeby Wam pokazać, jak fajnie działa taka mata. Bo zasypujecie mnie już od jakiegoś czasu naprawdę bardzo dużą ilością pytań, co zrobić, jak się to zabezpieczyć, na tym co kupić, co położyć, co przykleić, co wsadzić tam i nie wiadomo co jeszcze. Tych pytań jest naprawdę bardzo dużo, ja to wszystko rozumiem. Także pokażę Wam w sumie, jak to będzie działało tutaj w domu, ale później myślę, że chyba może na przyszły tydzień wyjedziemy jeszcze, zrobimy inne jeszcze filmiki, na przykład pod jakimiś masztami, tego typu rzeczami. Także tam jeszcze też coś nakręcimy z tym, jak to będzie działało w terenie. Także wszystko będziecie mieli fajnie pokazane. Ale co to w ogóle jest za mata? Bo to taka zwykła mata, wygląda jak praktycznie ręcznik czy prześcieradło, ale to jest naprawdę, można powiedzieć, genialne. Genialny wynalazek jest to. To nas zabezpiecza przed wszelkiego rodzaju promieniowaniami. Ona tutaj ich magnetyczne i elektryczne i te różnego rodzaju radiowe, czyli takie, które na przykład są wysyłane przez telefony, tego typu rzeczy takie. To też wszystko miernikiem ładnie pomierzymy za chwilkę, także to Wam ładnie pokażemy, co i jak tutaj wszystko działa. Zasada działania tej maty jest też bardzo fajna, ponieważ ona wysokie pola odbija, a niskie pochłania. I jest to unikalne, ponieważ tej maty nie trzeba tutaj uziemiać. Jest bardzo dużo mat na rynku, takich podobnych, ale tam część osób po prostu zataiła nawet częściowo przed klientami, że te trzeba wtedy uziemiać. A tej nie trzeba uziemiać. Jeżeli tamtej się nie uziemi, to nic z tego nie będzie, ona nie będzie działać. Tej nie trzeba uziemiać, ona działa tak, jak teraz jest w mojej ręce, działa. Jak ona jest zbudowana? Ona jest zbudowana z różnego rodzaju przędzy i specjalnych kanalików z inoxu.
Kanaliki te są 10 razy cieńsze od włosa i wypełnione są wodą. Jak wiadomo, woda nie jest obojętna, jeżeli chodzi tutaj o promieniowania różnego rodzaju, które się pokazują, ponieważ woda pochłania promieniowanie tutaj. Przez to, że te kanaliki również są takie cienkie, są one praktycznie niewyczuwalne i mata jest naprawdę miękka. Ona nie jest sztywna, coś takiego. To jest naprawdę bardzo przyjemny materiał, z którego śmiało można nawet i z ubrania sobie zrobić. Taki jest nasz plan też, żeby tutaj zrobić coś w tym stylu. Trzeba zwrócić również uwagę na materiały, z jakich są różnego rodzaju maty wykonywane lub inne rzeczy, które tutaj mają niby pomagać na te promieniowania i te inne rzeczy, ponieważ część tych materiałów może to całe promieniowanie gromadzić w sobie. Jeżeli one dojdą do pewnej ilości tego, to może być tak, że one zaczną z powrotem promieniować tutaj wtedy, zamiast jeszcze to promieniowanie neutralizować, czyli możemy wtedy całkiem odwrotny efekt uzyskać, że zamiast być lepiej, to może być jeszcze gorzej wtedy. Takie maty również możemy używać bardzo fajnie w naszych sypialniach. Czyli po prostu, jak to zrobić? Bierzemy sobie taką matę, jedną dajemy sobie na prześcieradło, pod prześcieradło, drugą wkładamy do kołdry. Tak jak mamy kołdrę, poszewkę, to po prostu razem z kołdrą ją ładnie rozkładamy do środeczka i tak wchodzimy. Możemy jeszcze kawałeczek odciąć i włożyć jeszcze tam, gdzie mamy poduszkę. Także tutaj będziemy wtedy już naprawdę bardzo fajnie zabezpieczeni, bo będziemy spali praktycznie w klatce Faradaya, wtedy można powiedzieć. I nie będzie docierało do nas żadne promieniowanie. Problem jest z promieniowaniem taki, że my cały dzień mamy praktycznie promieniowanie, które do nas dociera. W nocy założenie natury jest takie, że człowiek idzie spać, nie ma światła i nie ma promieniowania i wtedy organizm zaczyna się regenerować. Natomiast jeżeli nadal mamy promieniowanie, to organizm ma problemy, żeby się regenerować i tutaj mogą powstawać różnego rodzaju choroby, które byśmy nie chcieli, żeby powstawały. Ja tutaj u siebie jeszcze jestem w stanie wyłączyć wszystko tak, czyli prąd, wszystko, że ja tego promieniowania nie będę mieć. Ale będąc teraz w mieście, miałem okazję sprawdzić sobie takie coś. Nawet jak ja bym w mieście, w mieszkaniu wyłączył sobie prąd, wyłączył wszystkie Wi-Fi i tak dalej, co miałbym w domu, telefony i wszystko, nie wiadomo co jeszcze. Włączyłem tylko Wi-Fi, gdzie się szuka. To jak mi wyskoczyła taka lista tych routerów Wi-Fi wokół, to w tym momencie zwątpiłem. To naprawdę naparza z każdego mieszkania tam. I tak jak był blok, no to naparzało z lewej, z prawej, z góry, z dołu, z bloku z naprzeciwka, z bloku z boku, z bloku z drugiego boku i jeszcze z bloku z tyłu. Także mamy taki koktajl promieniowania, że to jest jakaś totalna porażka. Ja się nie dziwię później, że ci ludzie tam nie umieją spać, że się źle czują, że chorują i nie wiadomo co jeszcze. Następne kable przecież wysokiego napięcia, które przechodzą. W niektórych blokach widać u góry, jak zasuwa ten kabel rzeczywiście po bloku. Jest na blokach takie te są takie żelaza, tak króciutkie, może tyle od ściany tylko to wystaje i zasuwa tam dosłownie taki kabel po tym, który po prostu niesie prąd do wszystkich tam bloków, mieszkań i nie wiadomo co jeszcze. To też bardzo silnie promieniuje i to też bardzo silnie oddziałuje na ludzi, którzy tam po prostu wtedy mieszkają w tych domach. Także na to trzeba zwrócić uwagę. No nie mamy zbyt dużo wyjść, żeby się tutaj takim czymś zabezpieczyć, ale na przykład taką matą już można się zabezpieczyć, ponieważ tutaj z tej strony, gdzie na przykład będziemy mieli okno, można z tego zrobić zasłonę, czy po prostu wpiąć to pod zasłonę, żeby tego nie było widać, tak jak komuś nie odpowiada, że to jest takie białe i chce mieć na przykład kwiatuszki za wszelką siłę, to po prostu wpinamy to inaczej. Ja wam za chwilkę pokażę, jak my to mamy tutaj wpięte koło łóżka, ponieważ my to mamy dosyć inaczej. Jeżeli chodzi o pranie tego, można to prać w temperaturze do 40 stopni Celsjusza, nie wyżej,
i bez jakichś płynów do płukania. Ja bym tutaj nawet w ogóle proszku nawet nie dawał, powiem szczerze, do tego, a jak już to taki proszek, który ja tam robiłem czasami, ten naturalny z mydła i tyle. I to wtedy będzie ok, będzie działać, można wyprać. Jest tutaj wiele badań, jeżeli chodzi o te rzeczy porobione. To nie jest tak wyssane z palca. To jest potwierdzone badaniami naukowymi. To jest udowodnione wszystko. Także tutaj nie jest to tak zwany hokus pokus, jak to niektórzy mówią. Maty te chronią nas przed różnego rodzaju promieniowaniami. Na przykład 2G, to jest te stare, popularne takie 3G czy 4G. Teraz mamy 5 samo, która się pojawia, ale taką ciekawostką może jest to, że kupując taką matę zabezpieczymy się aż do 30G, które później może być, ponieważ taka jest wytrzymałość tej maty. Ona będzie potrafiła wytrzymać nawet i do 30G. Jak się takie coś pojawi dziwne. Ja wam może przeczytam to dokładnie, przed czym ona chroni, ponieważ ja się na tych skrótach wszystkich nie znam. Także to było 2G, GSM, GPRS, 3G, UMTS, HSPA, 4G, LTE, 5, telewizja cyfrowa, radary, pola elektryczne, pola magnetyczne różnego rodzaju, które się pojawiają, czyli wokół kabli, czyli wszelkiego rodzaju promieniowania, jakie tutaj nam występują w naszym środowisku i których kiedyś nie było, bo pamiętajmy o tym, że to jest nowość dla naszych organizmów. Od kiedy my mamy tyle promieniowania? Nie było tego kiedyś. Ja pamiętam sam przecież, ja byłem, ile ja mogłem mieć lat wtedy? Może z 9 czy coś, to przyniosłem pierwszy telefon do domu, który był bezprzewodowy. Była taka komórka i to była taka cegła dosłownie, którą tam kupiłem kiedyś od kolegi wtedy. I to mnie, ile to było z 20 lat temu? Popatrzmy, jak to przez te 20 lat poszło wszystko do przodu. No ponad 20, no. Parę tam będzie. To jest bardzo szybki krok w bardzo krótkim czasie. Nasze organizmy nie miały szans, żeby się do tego przystosować i tak dalej, i tak dalej. To jest absolutnie niemożliwe. Jeżeli popatrzymy na cały czas, który my tutaj jesteśmy na Ziemi i teraz na ten czas, który my to mamy, to jest dosłownie milisekunda, może nawet nie, z tego całego czasu, który my jesteśmy na tej planecie. A jak my wiemy, różne rzeczy potrzebują czasu, adaptacji dla naszych organizmów, ponieważ ewolucja nie jest taka szybka, ona nie umie się tak szybko przystosować do tego. Jakie wszelkiego rodzaju choroby powoduje promieniowanie takiego typu, to ja chyba nie muszę zbyt dużo już mówić, ponieważ to już jest chyba tak dużo o tym mówione wszędzie, że to chyba aż głowa już od tego wszystkiego boli dosłownie. Będąc na przykład w mieście, my zbyt długo nie wytrzymujemy w mieście, ponieważ tam jest takie natężenie tego i ostatnio właśnie jak wziąłem sobie ten miernik, tak, i zacząłem patrzeć, co tam się rzeczywiście tak dzieje w tym mieście. Może zrobimy jeszcze jeden taki mały, króciutki kiedyś filmik, że tylko przejadę właśnie z tym miernikiem wam po mieście. Tylko tak po prostu przez ulicę przejedziemy i zmierzymy wam, pokażemy wam, jak to będzie wyglądało tam w tym mieście. Tylko taka mała trasa, powiedzmy, przez miasto sobie przejedziemy, bez wychodzenia z samochodu, który i tak już będzie tłumił to wszystko. Także myślę, że to jeszcze wszystko powstanie i wam jeszcze to pokażemy, jak to jest. Bo tutaj u mnie w domu, no niestety też jest troszeczkę, co zaraz zobaczycie, no ale to jest spowodowane światłem, ponieważ prąd promieniuje, to jest spowodowane telefonem, który również jest połączony niestety bezprzewodowo, bo telefonu nie podłączę przez kabel, komputer mam kablem, ale telefon już mam na bezprzewodowym, ponieważ jak mam film na nim, to muszę go jakoś wrzucić po prostu na neta i już wtedy promieniowanie niestety jest. Czy jak odpisuję na komentarze z telefonu, to też niestety mi to promieniuje. Bardzo nieodpowiedzialną rzeczą jest, jeżeli jesteśmy w ciąży i używamy naszego brzucha jako podstawki pod tablet, laptop, tego typu rzeczy, czy pod telefon. Wtedy zaczyna się problem. Ja tak kiedyś robiłem, jak miałem jeszcze taki większy brzuch, tylko sobie tutaj stawiałem tablet. Tak sobie siedziałem i tak robiłem.
w pewnym momencie zaczął mnie tak boleć żołądek, dostałem takich zgag, że po prostu nie wiedziałem, co się dzieje dosłownie. Aż w końcu połączyłem fakty i przestałem to robić i nagle przestało. Za jakiś czas wróciłem z powrotem do tego, znowu kładłem na żołądek, tutaj w tych okolicach i znowu się to wróciło. No to wtedy to już było dla mnie potwierdzeniem takim 100%. I teraz będąc w ciąży, kładąc sobie to, wiecie jakie promieniowanie dostaje dziecko? A dziecko nie ma wykształconej czaszki jeszcze na tyle jak my mamy. Ta czaszka jest bardzo cienka, czyli to promieniowanie przechodzi kilka razy mocniej do środka niż takie zwykłe. I później powstaje tego typu rzeczy, że mamy kaleków. Dzieci są po prostu okaleczone już po samym porodzie. Nie wiem, czy wiecie, ale część kobiet w Chinach na przykład musi nosić specjalne fartuchy, jak jest w ciąży. O tym się nie mówi, ale one noszą pod spodem specjalne fartuchy, które chronią to dziecko przed tym promieniowaniem. Tego mało kto wam powie. Tutaj jest nasze rozwiązanie, które my mamy. O tym wam właśnie mówiłem. Jak widzicie, z tej strony mamy zasłonę, która jest u góry. I to jest zasłona po prostu bawełniana z nadrukiem jakichś liści. Ale co mamy z tej strony? Jak widzicie, tutaj jest nasza mata, która jest po prostu tutaj u góry. One są razem połączone. Te zwykłe klamerki, które tutaj takie są, ona z tym i po prostu są razem połączone i tym możemy to sobie tutaj zasłonić wtedy całość. O. I tutaj mamy to po prostu zasłonięte. A dlaczego mamy to tutaj zasłonięte? Co jest ciekawe? Ciekawe jest to, ponieważ tutaj śpimy. To jest nasze łóżko tutaj i dlatego to po prostu jest zasłonięte. I z zewnątrz widzimy tylko i wyłącznie te kwiatuszki, znaczy liście, nie kwiatuszki, a od środka mamy matę. I takim oto sposobem jesteśmy całkowicie tutaj w łóżku zabezpieczeni, że nic nam tutaj nie promieniuje i mamy tutaj święty spokój. Dobra, teraz zasłonę otwieramy. Dobra, zasłona jest otwarta, także odpalamy teraz miernik. Jeżeli chodzi o pole magnetyczne, to tutaj mam praktycznie 0 teraz. Pole elektryczne, jak już widać, już tutaj jest. Także naparza. I też będzie naparzało, ponieważ tam kable tutaj są też, które przechodzą. Dobrze, teraz przełączymy sobie. Aha, i co ciekawe jest, jak widzicie tutaj spada od razu. A wiecie dlaczego spada? Bo tu w środku, w tym też jest taka mata włożona do środka. I tutaj jak widać ona już to ekranuje. Ale teraz jak podnoszę do góry, oddalam od tej maty, to już się zaczyna jazda. O, taki efekt. Jakbyśmy ten miernik włożyli między to by było 0 teraz. Całkiem. Dobra, ale idziemy na te wysokie pole jeszcze, tak zwane komórkowe. I tutaj są takie piki momentalnie. To będzie pewnie z routera te piki, chociaż teraz on nie jest używany. Także to tutaj pokazuje u góry. Na to trzeba patrzeć. Pik, o, ponad 2000 są skoki. To jest promieniowanie te GSM już takich telefonów, tego typu rzeczy, które nam się pojawia. To ma 3000 teraz. Takie skoki są. Dobra, teraz będziemy sobie zasłaniali to. Dobra. Także mamy zasłonięte. I co teraz mówi nasz miernik? Mamy 0,6, a pik stoi w miejscu. Pik najwyższy to było 11. No teraz jest 12. A przed chwilą było ponad 3000. Także jak widać, różnica jednak jest ogromna między tym wszystkim, ponieważ teraz jest zasłona zasłonięta. I jest cisza i spokój.
Dobrze. Przejdziemy sobie teraz jeszcze na elektryczne. Mamy 11. Także elektryczne jest po prostu 11. No a magnetycznego i tak nie było tutaj. Także go dalej nie ma. No było chyba 0,1, nie? Przedtem jakoś pamiętam. No teraz jest praktycznie wcale 0. Także jak widać jednak dosyć ciekawie to działa. Spróbujemy jeszcze taki mały eksperyment z tym elektrycznym. Tak jedną ręką troszkę ciężko. Tylko tak wsadzić w to. Tylko jak to teraz filmować. O. Teraz jest matę wsadzone. Jest 0. Widzicie? I tutaj teraz, jeżeli robimy coś takiego w łóżku sobie, czyli pod spód w prześcieradło, tak by było pod miernikiem i nad miernikiem kołdra. I mamy 0 wtedy. Jest różnica, co nie? Jeszcze przełączymy go na te radiowe teraz. I patrzcie. Wystarczy, że po prostu go włożymy o tak w to. I to nawet jest otwarte tutaj z tej strony, gdzie filmujemy. Bo tu ta strona to mamy otwarte. O, jest po prostu taki kokonik z tego zrobiony. I to już wystarcza, żeby ochronić go przed całkowicie promieniowaniem. Nie ma nic, 0. Z powrotem jeszcze na elektryczne. I też 0. A teraz go wyciągniemy stąd. To chyba mówi samo z siebie, nie? Teraz ma więcej, bo mamy zasłonę teraz już otwartą, czyli teraz promieniuje. Bo specjalnie otwarłem, żeby wam pokazać. I patrz teraz. Czy chyba nie było widać. Chciałem pokazać, jak to się zmniejsza. No, wyciągamy go. O, promieniuje. I teraz damy odstęp, żeście widzieli. I teraz wkładamy go do środka. Do tego kokonu. Patrz. 0. Także to chyba mówi samo za siebie, nie? Jeszcze raz wyciągniemy. Zero. Dobrze, przełączymy go sobie jeszcze z powrotem na to. O, proszę. Jakie piki. O 5000. 4000. Tylko tutaj zasłony teraz są otwarte specjalnie, żeby to mierzyć. I teraz go tam wkładamy do tego. To będzie problem zmierzyć, bo tutaj jest otwarte z jednej strony, ale moment. Zrobimy inaczej. Zarzucę na siebie tę całą płachtę razem z tym wszystkim. Czyli po prostu się tym przykryjemy. Sorry, że teraz będzie trząsło, ale próbuję to tym sam to tutaj ogarnąć. Także próbujemy się tym zakryć całkowicie, żeby nie było. Wejdziemy w tę płachtę i będziemy tu siedzieć i filmować. Dobra, także siedzimy w macie. Tak wyglądamy w macie. Także i teraz obserwujemy, co tutaj jest. Zrobiliśmy sobie namiot teraz z tej maty. I widzicie? A, się tu jest, żeby było na radiowym. Nie ma nic. 0,08.
Także blokuje całkowicie skutecznie to. Także po prostu, żeby wam pokazać, zrobiłem teraz sobie taki namiot z tego, bo inaczej nie wiem, jak bym to umiał pokazać. Także to chyba mówi samo za siebie. Zrobimy jeszcze, tak jak mówiłem, jeszcze podjedziemy pod jakieś maszty, przejedziemy przed miasto, ale to będziecie już po prostu widzieli na kanale, bo to się pewnie pojawi na przyszły tydzień znowu coś z tego. Także porobimy jeszcze sobie troszeczkę testów w tym. Dobra, także wychodzimy powolutku z tego namiotu. No, wyszliśmy z namiotu i już się zaczyna, już był pik 4000. Dobra. Co my tu mamy? Routerek. Jak zasuwa. Widzicie to? Często też pytacie, jak zabezpieczać laptop przed promieniowaniem. I tutaj również używamy właśnie podkładki, którą się daje pod laptopa. To jest podkładka z tej samej firmy, z której właśnie są te maty. I ona nam tutaj blokuje właśnie, żeby to promieniowanie nie wchodziło nam tutaj w spód, pod spód. Czy też jak siedzimy z laptopem, czy coś, żeby on po prostu na nas tutaj nie promieniował cały czas. Także to też jest takie ciekawe rozwiązanie. Link do tego też będziecie mieli w opisie razem. Tam wszystko znajdziecie. Dobrze, moi drodzy, także tak to wygląda, jak widzieliście, tak to działa, to nie jest wyssane z tak zwanego palucha, tu macie wszystko czarno na białym, już się lepiej tego nie da potwierdzić. Na przyszły tydzień jeszcze przejedziemy sobie gdzieś pod jakieś nadajniki, zobaczymy pod jakieś anteny, dziwne rzeczy, zobaczymy, przejedziemy przez miasto, także będziecie mieli jeszcze następne ciekawe filmy. Jak szukacie, było wyświetlone na ekranie, gdzie możecie tego znaleźć, tematy. Link będzie w opisie również pod filmem. Także to jest czego my używamy i co po prostu działa, co mogę zmierzyć. To nie jest coś, że ktoś mi powie, nie wiem, tu masz coś dziwnego i to cię ochroni. Bo skąd wiem, że to mnie ochroni? Tutaj mogę sobie zmierzyć, że mnie rzeczywiście ochroni. Ale ja wiem, że są rzeczy, które rzeczywiście mogą działać, ale tu chyba wolę zmierzyć w tym wypadku i mieć to potwierdzone czarne na białym. Te mierniki też w tym sklepie znajdziecie, także jak chcecie to sobie sami zrobić, tylko chyba około 1000 będzie kosztować ten miernik. Tak jak będziecie chcieli, to też sobie możecie taki miernik nawet i dokupić i możecie sami sobie pomierzyć, co, gdzie, jak daje, jak naparza i sami możecie to w domu przeprowadzić. Takie same eksperymenty, jakie tutaj widzicie teraz na filmie. Także moja żona też takie eksperymenty różnego rodzaju lubi. Czasami ktoś nie wierzy w to, a to wszystko można samemu zawsze w domu sprawdzić. Tylko czasami może troszeczkę boleć. Jakieś kolki, inne rzeczy mogą się pojawić, przez które ona już przechodziła przez to wszystko. Dobra, także tym akcentem kończymy. Tyle na dziś i śledźcie kanał, bo pojawią się kolejne ciekawe rzeczy z miernikiem i tak dalej. Będziecie widzieć jeszcze co i jak. Także tyle, pozdrawiam was, hej.